NATO będzie bronić przesmyku suwalskiego. Komisja zapowiada obniżkę cen energii w Europie. Amerykanie dokonują eksmisji jądrowej Rosjan na ich podbrzuszu strategicznym. Jest 12 lutego 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eksmisja jądrowa na podbrzuszu strategicznym Rosji. Amerykanie przeciągają na swoją stronę sojusznika Rosji na jej podbrzuszu strategicznym. USA i Armenia podpisały umowę o cywilnej współpracy jądrowej. Układ zakłada transfer technologii, reaktorów oraz wymianę paliwa jądrowego z rosyjskiego na amerykańskie. To uderzenie we wpływy rosyjskiego Rosatomu, które może mieć także przełożenie polityczne w postaci słabnięcia wpływów Rosji. Armenia to była republika sowiecka pozostająca historycznie w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej. Jednakże w ostatnich latach dystansuje się wobec Rosji. Ormianie zawiesili w lutym 2024 roku członkostwo w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym pod patronatem Rosji, po tym jak nie zareagowała ona na agresję Azerbejdżanu. Luka została wykorzystana przez Amerykanów, którzy doprowadzili do rozmów o traktacie pokojowym między Azerami i Ormianami. Elementem rozmów jest rozwój współpracy gospodarczej TRIP, czyli Trump Route for International Peace and Prosperity. To szlak logistyczny o długości 43 km, który połączyłby Turcję, Armenię, Azerbejdżan i eksklawę azerską Nachiczewan. Amerykanie wykorzystują więzi gospodarcze do stabilizacji w regionie Kaukazu Południowego, a kolejnym elementem jest współpraca jądrowa z Armenią. To nie tylko zagrożenie dla Rosjan w sektorze jądrowym, ale także wzrost wpływów USA na podbrzuszu strategicznym Kremla. Kaukaz Południowy jest pełen konfliktów etnicznych, jak te między Azerbejdżanem a Armenią, a także bogaty w surowce. Ciągną się przez niego szlaki dostaw, w tym gazu i ropy. Amerykanie wspierali w przeszłości szlaki alternatywne wobec rosyjskich, jak ropociąg Baku-Tbilisi-Seyszan, który został uruchomiony w 2006 roku i pomógł omijać Rosję przy dostawach ropy kaspijskiej na rynki globalne, czy południowy korytarz gazowy uruchomiony w 2020 roku pod patronatem Unii Europejskiej, który umożliwił dostawy gazu z Azerbejdżanu do Europy. Istnieje możliwość jego rozbudowy i zaopatrzenia w inne źródła w regionie. Współpraca jądrowa USA-Armenia może mieć znaczenie dla rosyjskich wpływów w tamtejszym sektorze energetycznym. Jeszcze w 2015 roku doszło do armeńskiego kryzysu energetycznego w wyniku sporów z rosyjskim operatorem tamtejszego systemu ENA, czyli spółką zależną Interrao. Obecnie władze Armenii domagają się nacjonalizacji tego podmiotu. Armenia posiada obecnie jeden reaktor jądrowy w technologii rosyjskiej WWE-R o mocy 376 MW. Rosatom pracuje nad przedłużeniem jego pracy do 2036 roku. Memorandum w tej sprawie i w sprawie budowy nowych reaktorów rosyjskich zostało podpisane w 2022 roku, ale nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. W międzyczasie doszło do inwazji Rosji na Ukrainie. W styczniu 2024 roku Ormianie podali, że chcą zbudować nową elektrownię jądrową i biorą pod uwagę technologie z Rosji, USA oraz Korei Południowej. Umowa o cywilnej współpracy jądrowej USA-Armenia z lutego 2026 roku jest kontraktem zawartym dotąd np. z Polską czy Słowacją. Zakłada transfer technologii oraz dostawy paliwa jądrowego. Sama wymiana paliwa z rosyjskiego na amerykańskie nastąpiła już w innych krajach, w których istniały wpływy rosyjskie w sektorze jądrowym. Westinghouse z USA zawarł w Czechach kontrakt na dostarczenie prętów paliwowych do elektrowni Dukovany, a wcześniej dostarczał je do Temelina. Amerykanie zakończyli w 2025 roku pierwszy pełny przeładunek paliwa w tym drugim obiekcie. Pilotażowe projekty wymiany paliwa na amerykańskie pojawiły się na Ukrainie jeszcze w 2005 roku, ale proces przyspieszył po inwazji z 2022 roku. Zakłada m.in. wspólną produkcję prętów paliwowych oraz memorandum w sprawie budowy do 9 reaktorów technologii amerykańskiej AP1000. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział w Armenii, że układ przewiduje $5 miliardów zaangażowania w armeński sektor jądrowy na początek, a długofalowo kolejne $4 miliardy w kontraktach w łańcuchu dostaw paliwa jądrowego. Kładł nacisk na promocję małych reaktorów jądrowych SMR. World Nuclear News wskazuje, że ogłoszenie układu z Armenią nastąpiło niedługo po spotkaniu prezesa rosyjskiego przedsiębiorstwa jądrowego Rosatom z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii Alenem Simojanem.
w sprawie postępów rozmów o wydłużeniu pracy armeńskiej elektrowni jądrowej oraz możliwości budowy nowych reaktorów. Warto przy tym dodać, że zaangażowanie Ameryki w Armenii ma charakter długofalowy, chociaż obecnie patronuje mu Donald Trump. Jeszcze w styczniu 2025 roku administracja Joe Bidena zawarła traktat o współpracy strategicznej z Armenią, w której są fragmenty poświęcone współpracy w energetyce jądrowej. Rosyjska przestrzeń informacyjna pełna jest komentarzy na temat neokolonialnej polityki USA na Kaukazie. Rosjanie interpretują potencjalny kurs Armenii na zachód jako zagrożenie dla ich interesów. Chociaż Ormianie balansują wciąż między blokami politycznymi, Amerykanie podjęli kolejne kroki bijące w Rosjan na ich podbrzuszu strategicznym. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Blokada przesmyku suwalskiego. Jesteśmy sojuszem obronnym, nasza reakcja będzie zabójcza, jeśli spróbują nas zaatakować, zadeklarował sekretarz generalny NATO, zapytany o to, jaka będzie odpowiedź na ewentualną agresję Rosji w przesmyku suwalskim między Polską a Litwą. Ciągną się tamtędy Litpol Link i gazociąg Polska-Litwa. Ulga dla przemysłu. Ministerstwo Rozwoju potwierdza, że pracuje nad 2 regulacjami obniżającymi ceny energii dla przemysłu. Resorty energii i klimatu dodają swoje pomysły. Temat będzie przedmiotem dyskusji Komisji Sejmowej 12 lutego o godzinie 10 rano. Szybsze OZE. Konfederacja Lewiatan apeluje o przyspieszenie przyłączeń źródeł odnawialnych. Pierwszym niezbędnym krokiem jest uwolnienie zablokowanych mocy przyłączeniowych zajętych przez projekty, które nie mają realnych szans na realizację. Czytamy w pakiecie priorytetów tej organizacji. Sprawny i transparentny system przyłączeń pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału sieci i energetyki odnawialnej oraz stopniową integrację różnorodnych źródeł przy racjonalnym poziomie kosztów, dodaje Lewiatan. Układ o derusyfikacji, Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zawarły umowę z Saudi Exim Bank o wspólnej promocji inwestycji. Zakłada m.in. możliwość wspólnego finansowania projektów. Trwają spekulacje o wspólnym zaangażowaniu w niemieckiej rafinerii Schwedt. Teraz wieści z Europy. Przyspieszenie OZE proponuje wprowadzenie podstawowej zasady do większości pozwoleń. Każdy projekt, który nie zostanie zrealizowany w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, będzie automatycznie uznawany za zatwierdzony, postulował kanclerz Friedrich Merz na European Industry Summit 2026. Dylemat gazowy. 2 operatorów magazynów gazu w Niemczech rozważa zamykanie obiektów przez nierentowność gromadzenia zapasów. Ceny gazu w zimie są podobne do tych letnich i nie dają przesłanek do inwestycji. Jednakże zapasy są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Walka z obciążeniami. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła na European Industry Summit 2026, że cena energii jest opodatkowana 15 razy bardziej niż gaz. Komisja będzie wspierać obniżkę takich obciążeń. Made in Europe Industrial Accelerator Act ma promować produkty niskoemisyjne i produkowane w Europie. Założenia tego aktu zostaną przedstawione jeszcze w lutym. To sposób na walkę z subsydiowaną konkurencją spoza Europy na czele z Chinami. Jeszcze wieści ze świata. Sankcje działają. Dostawy produktów naftowych przez północny szlak morski z Rosji do Azji spadły w 2025 roku o 47% do 1,27 miliona ton przez sankcje zachodnie na projekty arktyczne Rosjan. Skutek to m.in. dalsze opóźnienie projektu Vostok Oil rosyjskiego Rosnieftu. Chiński ETS. Chiny oczekują od emitentów powyżej 26 tysięcy ton CO2 do raportowania emisji. To kolejny krok do wprowadzenia systemu handlu emisjami w tym kraju na wzór rozwiązań działających w Unii Europejskiej. System obejmie linie lotnicze, firmy surowcowe i petrochemiczne. Porażka celna. Izba Reprezentantów zagłosowała przeciwko cłom USA na towary z Kanady. To ruch symboliczny, bo wymaga zgody Senatu i prezydenta, ale pokazuje rosnący rozdźwięk w Partii Republikańskiej w sprawie polityki celnej administracji Donalda Trumpa. Układ zamiast wojny. Prezydent USA przekonywał media po rozmowie z premierem Izraela, że preferuje układ jądrowy z Iranem zamiast nowego ataku. Mimo to cena baryłki Brent utrzymuje się powyżej $69 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.